Cześć, witam na moim kanale YouTube. Często mnie pytacie, Kto cię kurwa pyta? Przecież masz 3 obserwujących. no właśnie, dlatego teraz jest czas, żeby zostawić suba i lajka na moim kanale. A tak na poważnie, to będziemy zajmować się dzisiaj tematem karmy jajecznej, soft foodu, zwał jak zwał. Co będziemy tego potrzebować? Jak ja to sobie robię? Używam takiej suchej karmy, bo wielu ludzi do mnie pisze z zapytaniem, jest to sucha karma, nazwę widać. Dla dzikich ptaków mam tego kupione 10 kg w takich workach, to się znajduje zapakowane. Skiełkowane zboże, czy tam karma skiełkowana, 2 jajka, oczywiście swojskie, nie jakieś marketowe, chociaż marketowe też podobno są dobre. Dla wybrednych mam jeszcze perle, to jest dokładnie softballe, to są z Włoch przywiezione, te Modeny. Na próbę podaję, niektóre ptaki jedzą, niektóre nie. No i oczywiście groszek, bez którego nie jestem w stanie się obejść. Moje ptaki zresztą też nie. Właściwości groszku proszę sobie poczytać. Jest nosikiem białka, działa moczopędnie, czyli pobudza wydzielanie soków trawiennych, czy tam żółciowych, zwał jak zwał, nie będziemy się teraz tu sprzeczać. Jajko, nośnik białka, to i to. Witaminy. Witaminy i tu też jest 20% białka. Żeby było śmieszniej, powiem, można sobie używać pinki, kto chce, niech sobie używa. Ja na swoim przykładzie nie używam i nie widzę jakiegoś najmniejszego sensu, żeby tego używać. Inaczej, inni używają, niech sobie używają. Ja po prostu używam to, co mam w domu i przy tym będę obstawał, że hodowla ptaków musi się stać prosta, a nie skomplikowana i nikomu niepotrzebne straty finansowe przynosić tak naprawdę. Od czego zaczynamy? Ja wrzucam 2 jajeczka, pyk, do mojego ulubionego urządzenia, którego nie reklamuję, po prostu je mam w domu. Zamykam, daję sobie na 3,5. Tyle starczy. W międzyczasie zalewam perlę, czy tam softballe, taką ilością wody. A czemu taką? Bo jest proporcjonalna do tego, ile wsypałem tutaj do tego pojemniczka. I co najważniejsze, daję temu poleżeć. Jajko jeszcze trochę powinno dojechać. Nie można z tego pulpy zrobić. To ma być wszystko w miarę okej. Jest git. Bierzemy opakowanie. Tyle jajeczka nam wychodzi elegancko. Odkładamy Thermomix. Płynie groszek, mój ulubiony, obojętnie z jakiej firmy. Delikatnie, żeby zakryć noże. Nie mierzę tego, nie jestem w aptece, jestem u siebie w domu. Nie potrzebuję specjalnej proporcji. Zakładam. A czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Najważniejsza. Czosnek. Ja dodaję do tego jeszcze na tym etapie czosnku. Ja daję teraz 2 ząbki, bo są małe. Wrzucam. Zamykam. Na 9. I dziękuję. Trwało to 5 sekund. Do takiej formy doprowadzam groszek.
Biorę sobie te urządzenie, które jest do wyciągania, do wysypywania. Oczywiście groszek ma być zamrożony, żeby była jasna sytuacja. Dobra. Wyraźnie czuć czosnek. Nie o to chodziło. Bo czosnek wiadomo jakie ma właściwości. Ja już to tutaj sobie wstępnie rozmieszam. Staramy się tak, żeby się z tego nie robiła pulpa. Używamy widelca. I na chwilę obecną tak to wygląda. Ja podaję tak. Nie widzę jakichś tam efektów ubocznych. Tego nie będę otwierał. Bo jest zapakowane, mam otwarte inne. I nie przejmujcie się opakowaniem, bo tej karmy używałem. W zeszłym roku używam teraz całkowicie suchej, bo ta jest wilgotna z Wersellagi. Dodaję 2 łyżeczki, 2 łyżki. Mieszam, bo to ma za zadanie odciągnąć jeszcze wilgoć. Ta karma się musi napić tej wilgoci, która jest w groszku i w jajku. Jeszcze jedna. Jak mówię, to jest mój indywidualny sposób na podawanie karmy. Podaję, ptaki jedzą. Nie ma jakichś problemów, nie podaję pinki. Jest wystarczająco białkowo w tym wszystkim, co robię. Tutaj mamy już napity softball, ale około 20 minut musi tutaj pić tą wodę. Mamy też szkiełki. No i potem zależnie, co chcecie sobie dodać, to sobie dodacie. No ja chyba się dodam kiełków, dodam osobno gdzieś na deserówkach, zobaczymy, czy to jadło osobno. Decyzja padła na kiełki dzisiaj, więc podajemy kiełki. Dam 3 łyżki na całość. Najistotniejsze w całym tym procesie tutaj jest wiedzieć, ile co ma wartości odżywczych. Przede wszystkim białka. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Poczytajcie sobie. Dodałem jeszcze 2 łyżki, żeby nie było. Poczytajcie sobie, jakie wartości białka ma siedla kur dla prawidłowego wzrostu broilerów. To jest dosyć istotne. No jest granica bodajże 20%, tak jest na softballu zrobione i to zapewnia prawidłowy wzrost ptaków, z tego co ja się orientuję. To też nie można przebiałkować. Tak by to wyglądało na teraz. Jest relatywnie sypkie, jeżeli nie jest takie bardziej, robi się z tego ciapa, no to dodaję jeszcze łyżkę suchej karmy jajecznej. I ptaki są zadowolone. I żeby nie było, podaję jeszcze ten oto magiczny środek po zabielaniu, jak to ludzie mówią. To są probiotyki. Firma Comet. No tego już będę musiał zważyć całą tą całość tej karmy. Podaję z prostej przyczyny. Nie wybielane ptaki, ale jestem zdania prostego. No i cóż, kawa się zrobiła. Prostego zdania jest. Jeżeli utrzymujemy w równowadze dobre bakterie,
to i też te złe nie będą się nam namnażać. Zdrowe jelita, zdrowy ptak. Mam wagę gramową, zważę to potem też na Thermomixie i podam to do karmy, wymieszam i ptaki będą wcinały, aż będzie miło. Efekt końcowy jest taki. I teraz tak, żeby było jasne i klarowne. Jestem zwolennikiem podawania tego, co mamy w domu. I teraz, jeżeli podacie do tego oregano, nic się nie stanie. Jeżeli podacie kurkuminę, nic się nie stanie. Tylko przypominam, z kurkuminą musi iść pieprz, bo pieprz ma piperynę, która wzmacnia działanie kurkuminy. Więc wszystko, co jest w domu, jest wskazane, żeby podawać. I na pewno, jeżeli wam to nie zaszkodzi, to ptakom też nie zaszkodzi. Możecie dawać zmieloną paprykę. Możecie podawać wszystko inne, granulowany czosnek. Chociaż ja podawałem i stwierdziłem, że nie podaję, no bo na etykiecie było państwo pochodzenia Chiny. Zbliża się taki już sezon wiosenny. Wszystkie rzeczy, które będę teraz kupował, aż do końca pierzenia, będą pochodzić z targowiska. Mam gospodarstwo rolne z Raciborza, sympatyczna pani, jeżdżę do niej i u niej kupuję. W zeszłym roku kupowałem i w tym roku będę kupował też. Możecie podać do tego jarmuż, superfood tak zwane. Cokolwiek nie podacie, nie zmielicie sobie, tutaj nie zmiksujecie, będzie dobrze. Naprawdę wierzcie mi, będzie dobrze, ptaki będą to jadły. Kwestia tylko, żeby właśnie ptaszki to jadły, a zasady wiem, że ptaki, to co podajemy, to starają się jeść, nie? Więc jeżeli komuś przydał się ten filmik, zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków. Proszę o jakiś temat na filmik. Pozdrawiam, miłego tygodnia życzę.